Witam wszystkich w pierwszym odcinku z Islandii. Na podróż do Islandii zdecydowałem się głównie po zobaczeniu jej wdzięków na YouTube, na kanale Krzysztofa Gonciarza. To wtedy pierwszy raz tak naprawdę zainteresowałem i zachwyciłem się tym miejscem. Idziemy na 60-metrowy wodospad. Przejdziemy wod. Nie wód, tylko za. No, pod by było niebezpiecznie. Później zobaczyłem kilka przepięknych miejsc w teledysku Justina Biebera. I to był właśnie moment, kiedy dodałem Islandię do listy Must See. Tak więc w końcu i mi udało się tutaj dotrzeć. Islandia jest miejscem przepięknym, natomiast ma jeden pewny mankament – pogoda. To pogoda tutaj decyduje, czy będziesz miał przyjemny pobyt, czy będziesz się męczyć, jeżeli nie przygotowałeś się odpowiednio do wyprawy. W dzisiejszym odcinku zobaczycie przepiękny wodospad, który uważam za jeden z najlepszych do zobaczenia tutaj. Może nie jest tak okazały jak inne, ale przejście za nim pozostaje w pamięci. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. I guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. 60 metrów. Tak, tam idziemy za. Jesteśmy już na miejscu. Będziemy teraz szli za niego. Tamtą trasą. Islandia ma setki, a może nawet tysiące wodospadów. Często opady deszczu i śniegu czynią jej jednymi z najbardziej malowniczych na świecie. Ich imponujące rozmiary, spadająca woda z impetem i jej ogłuszający szum zapewniają niesamowite wrażenia. Wczorajsze były lepsze. I got the cash in the bag, stadium packed. Born a rock star in this life, gon' live it up on the attack. Baby, I'm bad, I just wanna get caught up in this life. I'm crazy, I'm mad, doing no cap. Only God wants you, better go live it up. Cash in the bag, stadium packed. Baby, I'm bad, baby, I'm bad. I just wanna stay bad, stay mad, chip on my shoulder cause they treat me like an outcast. I ain't gonna take that, stay back, I'll be swinging hard till the hits come in all caps. I ain't gonna lay back, pray that someone's gonna help me, ain't nobody like that. I ain't gonna wait, that's all fact, give me one shot and I'll never get the throne back. I'm sick of being cautious, I'ma go cause something, can't stop this. I'ma steal everybody's lane, call it shoplift. Sick of hearing everyone complain when they thoughtless. Taste the pain, it's like candy canes. It makes me go change into a better frame, into a better name. Society's insane, we all live for fame, yeah. Cash in the bag, stadium packed. Born a rock star in this life, gon' live it up on the attack. Baby, I'm bad, I just wanna get caught up in this life. I'm crazy, I'm mad, do it no cap. Only God wants you, better go live it up. Cash. Wodospad, który widzicie, jest pierwszym, na który natkniecie się jadąc autostradą wokół Islandii. Woda spada tu z wysokiego na 60 metrów klifu, będącego kiedyś fragmentem linii brzegowej. Natomiast największą atrakcją tutaj jest kamienista ścieżka, która prowadzi na tyły wodospadu.
W pogodę taka jak dzisiaj musicie bardzo uważać, aby będąc za taflą wody nie poślizgnąć się i nie wpaść do wody. Jest to również jeden z najpopularniejszych i najczęściej odwiedzanych i fotografowanych wodospadów Islandii oraz najbliższy do odwiedzenia będąc w samej stolicy. To jest pierwszy tak duży wodospad, który zobaczyłem osobiście w moim życiu i mi mega się spodobał. Mimo tego, że jest to prawie najmniejszy, jeżeli chodzi o szerokość wodospad, jaki zobaczycie u mnie. Na pewno jadąc tutaj zaopatrzcie się w coś, co zapewni waszym aparatom czy kamerom wodoodporność. Jak? Ja podczas całego pobytu na Islandii w okresie letnim miałem tylko może z 3 dni słońca. Reszta pobytu to albo mocny deszcz, albo ciągła mrzawka. Idziemy tam. A teraz mała ciekawostka. A więc w dniu, w którym miałem przylecieć, nagle odżył jeden z pobliskich wulkanów, którego erupcję mogliście śledzić w wiadomościach. Byłem dosłownie kilkadziesiąt kilometrów od niego i o dziwo w dniu przylotu dopiero zaczął odżywać. Natomiast dzień po tym jak opuściliśmy stolicę zaczął wypuszczać z siebie lawę, co było specjalną atrakcją dla turystów. To ja. Never break, always fight, never quit, do it right, play the game, win it life, have no shame, there's no time, feel the pain, live the grind, I could change, in my mind, pick a lane, commit and climb, the only way to win it life, I never miss, that's fact, taking big swings, bitch, hand me the bat, put me in the ring, you'll go out in a bag, cause I sing what I mean and I bring it to the mad light, ain't got time to kill, I got time to feel, I took the red pill, I know life's short so I wanna live real, but how's it supposed to feel? How's it supposed to feel? How's it supposed to feel? They wanna say my name, but they holding back. They wanna say they hate, but they know it's cap. I ain't play no games, I just do that's fact. And I don't feel no shame, it's a mood you lack. I go crazy, nah bitch I ain't lazy. Track after track, I work on this shit daily. Pass me the jack, right as fuel, got me hazy. About to unpack all these things I've been chasing. I've got visions in my head, like memories after death. To be a legend instead of something you can forget. I'm living up every breath, I'd rather lead than be led. I'll fill the seats as I spread with every word that I've said. How's it supposed to feel? How's it supposed to feel?
Jest jeszcze jedna rzecz, o której nie wiecie. A więc miałem być w tym miejscu dosłownie rok temu, ale z powodu ciągłych zmian w obostrzeniach musiałem zrezygnować i przełożyć wyjazd na kolejny rok. I tak oto po roku dosłownie do ostatniego dnia nie wiedzieliśmy, czy w ogóle uda nam się wylecieć z kraju, ponieważ Islandia była na pograniczu wprowadzenia zakazu przylotu w celach turystycznych, ale jakoś się udało i jestem już na miejscu. telefon, co ty to telefon? Ja telefon też nie. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed, thinking something out of my nightmares. See me right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? Then will you get bored of killing me? And will you get bored of killing me? And will you get bored of killing me? And will you get bored of killing me? Dobra, idziemy. Koniec. Wychodzimy z wodospada. Wychodzimy. Tylko wodoodporne rzeczy, żadnych innych tu się nie da leść. Chwileczka postała. Tędy na prawo. O! Tam. Nie leci wszystko z rękawu, ze wszystkiego.
Co, jak trasa się podobała? Fajna, nie? W Zakopanem tego nie ma. A mamy i tak wszystko już wodoodporne. Bardziej wodoodpornym się nie da. Tam byliśmy. Tam zdjęcie robiłem. Chodź, chodź. Jeszcze popatrzcie sobie na te piękne widoki od góry i będziemy uciekać z tego miejsca. Idąc dalej ścieżką na prawo od wodospadu, możecie przejść na kolejny mniejszy wodospad, ale my z powodu braku czasu tylko go liźniemy. Co, jak się podobało? Super! No woda wszędzie leci. Do wszystkiego wlatuje, wszędzie leci, ja mam majtki mokre. Mam spodnie przeciwwodoodporne, kurtkę, a i tak w rękawy mi wlatywała i mam w końcu wszystko mokre. Dobra, tam nie dojdziemy, no 15 minut, nie ma szans. Ale tu jest blisko. Jeszcze są 2 wodospady, ale tylko na jeden dojdziemy. No to tak krywka z niej. Lawa. Jak wielka siklawa. Ale tu nie będziemy sobie strykać specjalnie. Tam widać? Tryska z niego. A tam się zaczyna. Przyszliśmy z tamtego. Słońce wychodzi. Jaka woda? Nie tak zimna. Nie tak zimna, lotnica. A, to masz rękawiczkę. Dobra. Także to była rzeka Tungelford. Niechwita. Tylko ta woda się nie miesza, broń Boże, ta Elektrownia która geotermalna. jest geotermalna, bo nie można jest mieszać. Jest do takiej, są zbiorniki z taką cieczą, która paruje szybciej niż ta woda, którą ogrzewa ta woda Konie. z podziemi, wywierconego otworu i wytwarza się tam para.